Woda to jedna z substancji, których najbardziej poszukujemy we wszechświecie. Skąd właściwie się bierze i jak wygląda jej podróż na powierzchnię planet podobnych do Ziemi? W tym programie poszukamy odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy na Astronarium. Woda to jedna z podstawowych substancji potrzebnych do życia. Szukając planet podobnych do Ziemi, poszukujemy takich, które również mogą być bogate w wodę. Tylko skąd właściwie się ona bierze? Jak wiadomo, woda to inaczej H2O, chemiczny związek zbudowany z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. O oba te składniki w kosmosie nie trudno. Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem we wszechświecie, tlen trzecim co do ilości. Materiałów do powstania wody zatem nie brakuje. Ale od pierwiastków w kosmosie do szklanki wody w naszym ręku droga wiedzie jednak daleka. W jaki sposób atomy wodoru i tlenu łączą się w przestrzeni kosmicznej? Na Ziemi, kiedy utleniamy, czyli po prostu spalamy wodór, jest to proces niezwykle gwałtowny. Czy podobnie dzieje się w przestrzeni kosmicznej? I w jaki sposób woda znalazła się na planetach? Była tam od początku, czy też przybyła z kosmosu? I w jakiej postaci? Pary, płynu, a może lodu? Dzięki najnowszym badaniom astronomowie poznali odpowiedzi na wiele z tych pytań. Przekonajmy się zatem, co wiadomo o pochodzeniu wody we wszechświecie i jej kosmicznej drodze na planety takie jak nasza. Gdzie powinniśmy szukać kosmicznych źródeł wody? Odpowiedź na to pytanie zabiera nas w niewidoczne zakątki naszej galaktyki, do wnętrza wypełnionych pyłem obłoków. Jak się okazuje, to właśnie tam mogą zachodzić procesy łączenia się wodoru i tlenu w cząsteczki wody, która trafia później na powierzchnię planet, takich jak nasza. Profesor Ewine van Dissek stoi na czele międzynarodowego zespołu, który prześledził pochodzenie i kosmiczną drogę wody. W projekcie pod nazwą WISH naukowcy wykorzystali obserwacje z kosmicznego teleskopu Herschela. Instrument zbudowany wspólnie przez Europejską Agencję Kosmiczną i NASA badał wszechświat w zakresie podczerwieni. Jak mówi profesor Van Dissek, to właśnie podczerwień pozwoliła zajrzeć w niewidoczne inaczej rejony, w których powstaje woda w kosmosie. Aby obserwować wodę, trzeba być ponad ziemską atmosferą. W samej atmosferze woda występuje bowiem w tak dużych ilościach, że sygnały z kosmosu po prostu nie są w stanie jej spenetrować i dotrzeć do teleskopów na powierzchni Ziemi. Dlatego tak ważne jest, że mieliśmy do dyspozycji kosmiczne obserwatorium Herschela, wystrzelone w 2009 roku. Na jego pokładzie znajdowały się instrumenty bardzo dobrze nadające się do obserwacji sygnatur wody w kosmosie. To właśnie danych z tego teleskopu możemy używać do śledzenia podróży wody. Podróż wody zaczyna się w ciemnych obłokach, takich jak te, które widać na zdjęciu w tle za mną. To obszary zawierające gaz i niewielkie ziarna pyłu. To właśnie te ziarna absorbują i rozpraszają promieniowanie, powodując, że obłoki wyglądają na ciemne. Dlaczego tak trudno wytworzyć wodę w kosmosie? We wszechświecie jest bardzo dużo wodoru, który powstał w wielkim wybuchu. Jest także tlen, wytwarzany w reakcjach fuzji jądrowych w gwiazdach. Jednak powstanie wiązań pomiędzy nimi jest bardzo trudne.
Trzeba uwolnić energię takiego wiązania, a to niełatwa sprawa w warunkach, jakie panują w kosmosie. Właśnie dlatego te malutkie ziarna pyłu są tak ważne. To na nich lądują wodór i tlen. Poruszają się po powierzchni, aż natrafią na siebie. Gdy spotyka się wodór i tlen, to potem może przybyć kolejny wodór i będziemy mieli wodę. To fascynujące, kiedy uświadamiamy sobie, że większość wody, jaką mamy na Ziemi, w naszych ciałach i w oceanach, powstała na tych małych ziarnach pyłu ponad 4,5 miliarda lat temu, w obłoku, z którego powstał nasz system planetarny. Jak powiedział jeden z moich kolegów, okazuje się, że woda na Ziemi jest starsza niż samo Słońce. Drobiny pyłu przechwytują energię wydzielaną w czasie łączenia się tlenu z wodorem. Dzięki temu reakcja nie przebiega w sposób wybuchowy, a woda w postaci lodu osadza się kolejnymi warstwami na ziarnach pyłowych. Jak to się jednak dzieje, że utworzona w ten sposób woda trafia ostatecznie na powierzchnię planet? Naukowcy z zespołu profesor Van Dissek zdołali prześledzić poszczególne etapy tej kosmicznej drogi. Właśnie w tej części podróży wody od obłoków pyłu, tych malutkich ziaren, o których możemy myśleć jako ziarenkach piasku wytwarzających wodę, aż po transportowanie jej na planety, właśnie w tym kosmiczne obserwatorium Herschela dało najlepsze rezultaty. Teleskop ten potrafił bowiem obserwować wodę we wszystkich tych pośrednich stadiach. Kiedy taki ciemny obłok zapada się pod wpływem własnej grawitacji, formuje tak zwaną protogwiazdę. A my, dzięki niezwykle szczegółowym widmom z przestrzeni kosmicznej, byliśmy w stanie bardzo precyzyjnie prześledzić ilościowo cały ten proces. Od ciemnych obłoków pyłu, przez stadia pośrednie, aż do etapu, gdy formowane są planety. Ma to miejsce w rotujących dyskach gazu i pyłu wokół młodych gwiazd, gdzie zgodnie z obecnymi dowodami faktycznie rodzą się planety. Co dzieje się z wodą, kiedy obłok zawierający pokryte nią ziarenka pyłu zapada się, dając początek nowym gwiazdom? Badaniem procesów związanych z tym krokiem na kosmicznej drodze wody zajmowała się dr Agata Karska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W projekcie WISH sprawdzała, ile wody znajduje się wokół tworzących się gwiazd i jaką rolę odgrywa ona w procesie ich narodzin. Obserwacje przy użyciu teleskopu Herschela pokazały, że wody w przestrzeni kosmicznej jest dużo więcej niż tego się spodziewaliśmy. Okazuje się, że jest tworzona w inny sposób niż przypuszczaliśmy, w sposób dużo efektywniejszy niż wskazywały wcześniejsze pomiary. Wiemy, że tej wody jest naprawdę bardzo dużo. Niestety, przynajmniej ta gorąca woda, którą ja badałam, w większości ląduje w ośrodku międzygwiazdowym i nie utworzy planet. Mimo wszystko gra ważną rolę dla samego procesu powstawania gwiazd, dla chłodzenia gazu, dla usuwania niepotrzebnej energii z systemu. Przy pomocy teleskopu kosmicznego Herschela obserwowaliśmy wiele obszarów, w których aktualnie lub kiedyś tworzone były gwiazdy. Okazuje się, że woda jest rzeczywiście jednym z najbardziej istotnych związków chemicznych, które nie tylko informuje nas o chemii, czyli tych takich własnościach chemicznych, reakcjach chemicznych, które zachodzą w tych obiektach, ale również jest takim ważnym graczem, jeśli chodzi o fizykę tych obszarów. Te obserwacje, które po raz pierwszy w dużej rozdzielczości otrzymaliśmy, pokazały, że rozkład wody wokół młodych gwiazd jest zupełnie inny niż tego się spodziewaliśmy. Sądziliśmy, że taka woda będzie tylko i wyłącznie w otoczce, w najbliższym otoczeniu rodzącej się gwiazdy, tam gdzie jest dość wysoka temperatura i następuje parowanie wody z ziarenek pyłu. Okazuje się jednak, że już pierwsze zdjęcia tych obszarów w dalekiej podczerwieni pokazały, że woda występuje w wypływach.
w takich bardzo dużych obszarach wyrzutów materii w okolicach młodych gwiazd. Jest to taki dość nietypowy etap, bardzo dynamiczny powstawania nowej gwiazdy, kiedy jest ona otoczona gęstym obłokiem materii, z którego ta materia właśnie przechodzi stopniowo na gwiazdę, jeszcze nie do końca zbudowaną, jeszcze nie palącą wodoru w swoim jądrze, tworząc przy okazji dysk protoplanetarny, a część materii wyrzucając poza swój obszar. No i właśnie te wyrzuty byliśmy w stanie zbadać przy użyciu wody, gdyż są one właśnie takim miejscem, gdzie tej wody powstaje bardzo, bardzo dużo. Część wody w procesie formowania się gwiazd jest zatem wyrzucana w przestrzeń kosmiczną. Pozostała zostaje jednak zatrzymana, przymarzając do cząstek pyłu. Wokół młodej gwiazdy tworzą one dysk, w którym powstają nowe planety. Jak się okazuje, woda odgrywa w tych procesach istotną rolę. Jednym z podstawowych pytań, jakie zadaje sobie ludzkość, jest skąd wzięło się życie na Ziemi i ponieważ myślimy o takim życiu, jakie znamy, skąd wzięła się woda. Wiemy już, że woda występuje w dużych ilościach w przestrzeni kosmicznej, w szczególności w obszarach formowania gwiazd, więc jak to się dzieje, że ona rzeczywiście znajduje się na planetach? Przede wszystkim ta woda, która tworzy nasze planety i zresztą pomaga w ich tworzeniu, na etapie powstawania takiego układu znajduje się w lodzie. Ten lód grupuje się na ziarenkach pyłu, oczywiście w takiej płaszczyźnie dyskowej. Tworzy się zgrubienie, dysk protoplanetarny krążący wokół gwiazdy i to właśnie w nim następują procesy tworzące planety. Wiemy, że dzięki występowaniu takiego lodu wodnego możliwa jest lepsza przyczepność przy zderzeniach różnych fragmentów. Czyli w tak zwanym procesie koagulacji następuje tworzenie się z takich małych ziarenek coraz większych kawałków, w końcu planetezymali, które tworzą w końcu planety. Także wiemy, że już na etapie tworzenia planet woda, w szczególności lód wodny, jest ważny, aby rzeczywiście przejść od tych najmniejszych skal, tych ziarenek, które z łatwością obserwujemy przy użyciu teleskopu Herschela, do takich ciał stałych, które później podlegają dalszym procesom geologicznym. Ważnym pytaniem jest konkretnie w naszym Układzie Słonecznym, skąd się wzięła woda na Ziemi. Wiemy z badań geologów, a również takich też astronomicznych rozważań, że ta woda, która na początku powstała na Ziemi jako planecie, wyparowała, gdyż położenie Ziemi względem Słońca, wtedy troszkę innej gwiazdy niż teraz, bardzo gorącej, powodowało, że woda, nawet będąca na ziarenkach pyłu, parowała. W dalszych obiektach Układu Słonecznego, w innych planetach, za tak zwaną linią lodu, czyli w miejscu, gdzie rzeczywiście sublimuje woda, możemy obserwować dużo więcej wody. No i właśnie ten lód wodny mógł się zachować, gdyż nie wyparował. Pytanie brzmi, w jaki sposób na Ziemi teraz znajduje się tak dużo wody? Jedynym wyjściem tak naprawdę z tej sytuacji przy aktualnych modelach tworzenia układu planetarnego jest przeniesienie się wody z innych ciał, tych, które były odleglejsze od Słońca, na Ziemię, czyli poprzez zderzenia. Wyobrażamy sobie, że na etapie powstawania Układu Słonecznego był to zdecydowanie inny krajobraz niż aktualnie. Było bardzo dużo tego rodzaju zderzeń, małych ciał zderzających się, mających bardzo chaotyczne orbity i rzeczywiście duża ilość tego rodzaju zderzeń mogła doprowadzić do przyniesienia wody na Ziemię. Zagadką pozostaje więc, czy na planetach skalistych pierwotna woda mogła dotrwać do naszych czasów, czy też została dostarczona później. Najbardziej znana hipoteza mówi, że na Ziemię woda trafiła w tzw. epoce wielkiego bombardowania, niecałe 4 miliardy lat temu. Dostarczyć ją miały przede wszystkim zamarznięte jądra komet pochodzących zza tzw. linii lodu. Ale to nie jedyna możliwość. Dr Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniem pochodzenia wody w Układzie Słonecznym. Jak mówi, planety skaliste mogą mieć także możliwość przechowania dużych ilości wody pod swoją skorupą. Dla mnie jako geologa ciekawa jest i taka najbardziej przemawiająca do mnie hipoteza geochemiczna, że płaszcz ziemski zawiera bardzo dużo wody związanej w minerałach. Ona dzięki procesom magmowym
i wulkanicznym wydobywa się na powierzchnię. Wulkan często wydziela bardzo dużo pary wodnej. Wtedy Ziemia jeszcze na początku była bardzo gorąca, bo mówimy o procesach, które zachodziły 4 miliardy lat temu, ponad, ale także zachodzą do dzisiaj, że ta para wodna wydziela się w wulkanach, wydziela się do atmosfery i tam się ochładza. Potem padają deszcze i tak na przykład powstały pierwsze oceany, że tej wody się bardzo dużo nagromadziło. Jaki jest dowód na to, że w płaszczu jest bardzo dużo wody? Może powiem o ostatnich badaniach, a mianowicie o minerale, który się nazywa ringwoodite. Został on znaleziony na początku w meteorytach, ale później szukano go jednak na powierzchni Ziemi i się zastanawiano, czy takie minerały też są związane z Ziemią. Tak, znaleziono je w diamentach jako inkluzję tego ringwoodytu, a wiadomo, że diamenty się tworzą też bardzo głęboko, w wysokich ciśnieniach, to są ciśnienia rzędu 23 gigapaskali, temperatury powyżej 1000 stopni. I znaleziono rzeczywiście, że takie minerały też pochodzą z Ziemi. I co jest ważne, ten minerał zawiera prawie 3% wody. Jest to wyjątkowo dużo jak na zawartość wody w minerale. I stąd jest taka hipoteza, że płaszcz zawiera dużo więcej wody niż cała woda zgromadzona na powierzchni, na Ziemi. Ona się wydziela z płaszcza w procesach wulkanicznych jako para wodna później i skrapla się, jak jest ochładzana i padają deszcze. Czy na Marsie było tak samo? Prawdopodobnie początki były takie same na Marsie. Tylko jest pytanie, dlaczego ta woda znikła z Marsa? Trzymamy się takiej teorii, że oczywiście Mars nie ma pola magnetycznego i ma za niskie ciśnienie. Tam jest tylko 6 hektopaskali. Kiedyś miał większe ciśnienie, większe temperatury, miał aktywny wulkanizm. I tak samo ta woda się wydzielała, mogły tam płynąć rzeki, mówi się właśnie o Oceanie Północnym na Marsie. Teraz woda jest na Marsie w postaci przede wszystkim 2 czap polarnych, bardzo grubych, bo do 2 kilometrów ma czapa północna. Gdyby stopić całą wodę z 2 czap polarnych marsjańskich, to otrzymamy wtedy ocean na całej powierzchni głębokości od 11 do 15 metrów. Więc dość dużo jest tej wody zgromadzonej w czapach polarnych, a reszta niestety wyparowała. Prawdopodobnie dlatego, że Mars utracił pole magnetyczne bardzo, bardzo dawno temu. Jak właściwie na Ziemi znalazła się zatem woda tworząca dziś morza i oceany? To nadal pozostaje zagadką. Wiadomo jednak, że wody w Układzie Słonecznym było pod dostatkiem od samego początku. A nowe badania dotyczące jej kosmicznej drogi mają znaczenie nie tylko dla naszego własnego systemu planetarnego. Myślę, że jednym z ważniejszych rezultatów jest to, że nie zaobserwowaliśmy wody tylko w jednym czy 2 miejscach. Nasze obserwacje dotyczyły ponad 100 obiektów na całym niebie. Odkryliśmy przy tym bardzo podobne wzorce we wszystkich tych źródłach, zarówno dla gwiazd mało masywnych, jak i tych o większej masie. Wygląda to generalnie na uniwersalny schemat chemiczny. Można powiedzieć, że większość nowych systemów słonecznych, nowych układów planetarnych rodzi się z wystarczającą ilością wody, aby utworzyć system podobny do naszego. Gdy mówię, że jest wystarczająco dużo wody, mam na myśli, że jeden taki dysk protoplanetarny może zawierać kilka tysięcy oceanów. Widzimy, że jest to całkiem powszechne w rejonach, które zbadaliśmy. Tak więc składniki do tworzenia światów nadających się do zamieszkania wydają się być powszechnie dostępne. Herschel z pewnością dał nam całkiem sporo wskazówek. Teraz niecierpliwie czekamy na kosmiczny teleskop Jamesa Webba, który ma w końcu zostać wyniesiony na orbitę.
Ten nowy instrument będzie w stanie badać wewnętrzne rejony w dyskach formujących planety, wewnątrz tzw. linii lodu. Będziemy mogli wtedy faktycznie sprawdzić, ile z tych obszarów jest suchych w swoich wewnętrznych częściach, a jak dużo z nich jest mokrych. Będziemy mogli prześledzić cały proces dryfowania lodowych składników planet przez dysk i przekraczania linii lodu, a potem wkraczania w wewnętrzne części dysku, gdzie zaczynają sublimować i wytwarzać parę wodną, gęstą, gorącą parę wodną, którą teleskop Jamesa Webba będzie mógł zobaczyć. Tak więc nie mogę się doczekać pracy nad tym następnym rozdziałem, ponieważ to on stanowi obecnie główną zagadkę. Jak z tego naprawdę wielkiego rezerwuaru woda dotarła do planet typu ziemskiego, formujących się w wewnętrznej części Układu Słonecznego. Kolejne badania powinny określić ostatni krok w kosmicznej drodze wody na powierzchnię planet. Jej niezwykła podróż od pojedynczych cząsteczek aż do mórz i oceanów mówi nam wiele o tym, w jaki sposób powstał świat, na którym żyjemy. I jakie są szanse na to, że znajdziemy we wszechświecie inne, podobne do niego. To niezwykłe, jak wiele wydarzeń musiało się złożyć na to, aby na Ziemi znalazła się woda potrzebna nam do życia. Z drugiej strony, wszystkie te procesy powinny dotyczyć w zasadzie każdego układu planetarnego. A zatem planet bogatych w wodę może być bez liku i gorąco wierzę, że uda nam się je odnaleźć. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.